Cześć, z tej strony Damian ze Skating School. W tym materiale nauczymy się, jak jeździć przekładanką do tyłu albo przekładanki w tył, mówiąc wprost. Także jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam. Ok, jak zwykle, jeżeli już oglądałeś mój materiał, jakiś inny mój materiał, to wiesz, że trochę ględzę, ale wbrew pozorom czasem dobrze jest jakby przeboleć te moje gadaninki, bo jest tam zawartych wiele kluczowych informacji. Pierwsza z nich to jest taka, jeżeli chodzi o przekładankę do tyłu, że próbujemy jeździć przekładanką w tył za szybko, więc jeżeli nie potrafisz jeździć jeszcze przekładanką w przód i jest dla Ciebie problematyczna, to nie bierz się absolutnie za przekładankę w tył. Jakby troszkę za szybko, wiadomo, można robić tą przekładankę w tył, ale jeżeli chcecie metodycznie, tak naprawdę fajnie robić, ja najlepsze efekty z moimi kursantami miałem właśnie wtedy, kiedy potrafiliśmy bardzo fajnie już jeździć sobie w przód. Ta przekładanka w przód była na całkiem fajnym poziomie. Nie była taka bojaźliwa, niepewna, tylko już na całkiem fajnym poziomie. Sama jazda w tył była na fajnym poziomie, czyli już jesteśmy w stanie sobie bez problemu poradzić, żeby napędzać je po prostu do jazdy tyłem. Więc tak, tutaj to są te bazowe rzeczy, więc jeżeli masz problem z tym, aby po prostu płynnie przemieszczać się w jeździe w tył albo płynnie wykonać przekładankę w przód, nie powinieneś tak naprawdę jeszcze się brać za przekładankę w tył, to będzie kolejny kroczek. Dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że bardzo często jakby staramy się przeskakiwać rzeczy, zwykle to mają dzieciaki, ale zdarza się również u dorosłych, że jak pytam, co tak naprawdę chcemy robić na tych rolkach, no przekładanka w tył i coś tam jeszcze, tak, jakieś zaawansowane rzeczy, natomiast jak mówię, dobra, no to pokaż jak robisz w przód, a tam jest słabo, więc wtedy mówimy, dobra, trochę za szybko, to jest Twój cel, w porządku, taki mamy cel, ale musimy najpierw się nauczyć troszeczkę tego, bo co z tego, że będziesz robić przekładankę tyłem, a będziesz to robić w ten sposób cały czas ze strachem, a w przód dalej nie potrafisz, tak? Naprawdę najlepiej najpierw się nauczyć przekładanki w przód. Dobra, koniec jakby tego tytułu wstępu. Tutaj myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Nie chodzi mi o to, żeby Was zniechęcić, tylko chodzi o to, żeby to po prostu robić jakby step by step, krok po kroku, a nie wyprzedzać materiału, bo później w dalszych, coraz to bardziej zaawansowanych materiałach to się będzie mścić, bo później brakuje tych takich delikatnych małych klocków i stopujemy się na dłuższy czas, żeby właśnie nadrobić zaległości. Ok. Więc uznaję, że potrafisz przekładankę w przód. Jeżeli chodzi o naukę przekładanki w przód, która również tutaj jest na moim kanale w kursie średnim, czyli poziom drugi, średnio zaawansowany, pokazywałem prostą taką zasadę właśnie, żeby sobie chodzić po okręgu. Tutaj już narysowałem sobie taki półokrąg. Zobaczcie, celowo tak namalowałem, ponieważ teraz to koło jest idealne do mnie, do przekładanki w przód, żeby się właśnie wyuczyć. Czyli mam koło i teraz wiadomo, że jak chcę robić przekładankę w przód, to powinienem właśnie skręcić moją nogę przekładającą w kierunku jazdy. Palce w tym momencie są kierownicą, one pokazują, w którą stronę będę się przemieszczać, no bo jadę przodem. Co teraz, jeżeli chcemy robić przekładankę w tył? Nasz jakby zakres ruchów się odwraca, no bo jedziemy tyłem, więc jak najbardziej mogę w tą stronę robić przekładankę tyłem, ale widzicie, teraz żeby zrobić dobrą przekładankę tyłem, musiałem się obrócić do Was plecami, tak? Żeby robić tutaj tak jak jest mniej więcej namalowane to koło, musiałem być tyłem do Was. I tutaj powinienem tak naprawdę teraz obstawić kamerę w drugą stronę, ale stojąc do Was możemy robić przekładankę w lustrzane odbicie tego okręgu, tak? Teraz je namaluję, to lustrzane odbicie. Tu jest główna zmiana, że zamiast palców, o których mówiłem wcześniej, tak? Do przekładania, teraz naszymi kierownicami będą pięty. No bo jadąc tyłem, pięta jest pierwsza, palce są ostatnie, więc pięta będzie nadawać kierunek i ton naszej jazdy. Więc tutaj to nasze kółeczko odwrócimy. Teraz to namaluję. Mam nadzieję, że wyjdzie. W porządku, coś tam namalowałem, błagam, nie rozliczajcie mnie za wrażenia artystyczne, których absolutnie nie ma. To jest tylko film instruktażowy, więc mamy tutaj odwrotne kółeczko, tak? Teraz mogę przodem do Was właśnie nagrywać, ponieważ robimy to samo, co robiliśmy ucząc się przekładanki przód, tylko oprócz tego, że teraz jakby odkładamy, zobaczcie, moje palce są równo, pięty również, cała rolka jest równolegle, to mój ruch będzie już musiał być
w ten sposób, bo będę chciał już zakręcać, będę szedł po tym obwodzie, bo waszym ćwiczeniem teraz będzie właśnie zadaniem, będzie chodzenie po obwodzie, więc dobrze będzie, jeżeli, zobaczcie, już moja pięta tam odjeżdża, bo ona będzie nogą prowadzącą, hop, odstawiam nogę w boczek, zobaczcie, już nie jestem idealnie prosto do was, tak, jak byłem, zaczynamy, hop, odstawienie nogi jest bardzo ważne, bo już jestem bokiem do kierunku jazdy, tak? I teraz kolejny raz, zobaczcie, znowu moja pięta, hop, zrobiła takie wyłamanie z tego schematu, tak? Czyli ona prowadzi mnie tu w tą stronę. Odstawienie jest bokiem. Już 2 przejścia jestem bokiem w kierunku do was, a nie ciągle prosto, no bo mogę tak robić cały czas i to nic mi nie da, tak? Mogę być cały czas przodem do was. Tu właśnie jest ten kruczek, jest w tym, żeby ta noga, kurczę, jak wam to pokazać rękami? Ja zawsze rękami lubię pokazywać. To jest moja pięta, tak? W ten sposób odstawiam do boku, jestem już boczkiem, robię dokładnie to samo, hop, tak? Tutaj to w ten sposób wygląda. I co, do nauki robimy po prostu małe kroczki, drobne i tyle. Gwarantuję wam, że robiąc tego typu kroczki, gdy już złapiecie sobie rytm, wasza pozycja sumarycznie później obróci się do takiej całkowicie bocznej. Pokażę teraz, przejadę sobie tą przekładanką. Zobaczcie, że później jak już załapiecie, to jestem cały czas jakby bokiem, tak? Bo jadę kołem. Przekładanka w tył nie jest nic innym jak jazdą po kole. Zaczynamy w ten sposób i gwarantuję ci, że jak będziesz robić, możesz sobie na początku robić duże koła, jest łatwiej i zmniejszać. Wtedy właśnie będziesz determinować dobre odejście, jakby ustawienie się bokiem do kierunku jazdy, dzięki czemu rolki będą jechały tyłem. Gwarantuję ci, że jeżeli będziesz zaczynać w ten sposób i zrobisz tych kółek kilkanaście, to sam załapiesz, o co chodzi. W porządku, jeżeli chodzi o kilka takich właśnie kruczków błędów. Pierwsza rzecz, kolana, znowu kolana, znowu kolana, znowu kolana, czyli muszą być ugięte. Jak będę miał proste kolana, bardzo trudno i źle mi się tutaj obraca, manewruje rolkami i te przejście, zobaczcie, mając proste nogi, jakby już dalej nie jestem w stanie zrobić tego. Jak ugnę sobie kolana, jestem w stanie jeszcze dodać trochę od siebie. Tu po prostu miejsce się robi pomiędzy tymi nogami. Jak ja je ugnę, to łatwiej jest mi je przekładać. Poza tym to jest przekładanka tyłem. Poziom już trzeci zaawansowany. Musisz mieć mocno ugięte kolana na pokrywające czubki palców. Koniec, kropka. Tu jest po prostu święta zasada, złoty gral. Trzeba umieć, trzeba umieć. Dobra. Kolejna z rzeczy. Pozycja u góry. Bardzo ważna jest tutaj pozycja. To już jest trzeci poziom, więc od razu dodajemy sobie tu, jak góra powinna działać. Czyli tu jest moja prawa strona, moja lewa strona. W zależności od tego, w którą stronę będę chciał robić tą przekładankę, tą rękę daję tak, tu w bok, tą w przód, albo może być tak, jak najbardziej, ale ta ma być wiodąca, ma otwierać tu moją pozycję u góry na tą stronę, bo ja w tą stronę będę jechał. Tak więc do nauki jak najbardziej tutaj te ręce na początku pomagają. Druga rzecz, na początku, żeby sobie ułatwić, później to troszeczkę korygujesz, robić w ten sposób, że przełożenie jest hop, hop i to jest dosłownie sekunda, tak? Hop, hop. I ta międzyfaza, ta łatwiejsza, prostsza, po prostu zajmuje ci trochę dłużej. Pokażę, jak to wygląda, czyli jest hop, 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 hop. Ta najtrudniejsza sekwencja, kiedy ja przekładam nogę, robię to ciach, ciach i jadę sobie, tak? I ciach, ciach. Pokażę jeszcze raz, żeby dłużej było po naszym okręgu. Hop, 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 hop. Tak? Bardzo ważna rzecz, żeby na początku sobie ułatwić, czyli to przejście. Możesz robić wolniej, ale może ci być trudniej, tak? Bo oczywiście izolacja każda pozycji, czyli coś takiego, jest trudniejsze na początku. Ułatw sobie na razie, żeby załatwić sobie jakby samą sekwencję ruchu, no to rób to szybko i troszkę sobie pozwól na odjazd. Dzieje się też tak, że ludzie, uwaga, teraz sobie podwinę nogawki, żeby było widać lepiej moje kolano, podczas przekładania nóg, powiedzmy, że tutaj mam koło bokiem, więc żebyście byli prosto, przekładają i mają zewnętrzną krawędź w tym momencie. Tak? Tutaj trochę sobie przeciw już działamy. Zobaczcie, co się teraz stało. Moja rolka ta
Na niej mam ciężar, moja lewa noga jest na środkowej części kółeczka. Moja pozycja jest tak i zobaczcie, jak mocno ugiąłem to kolano. Także tutaj zwracajcie na to, proszę Was, uwagę, bo to jest mega istotna sprawa, żebyście podczas przekładania nie robili tak. Bo w tym momencie wszystko się rozchodzi. Bardzo częsty błąd, bardzo częsty przypadek, że właśnie mimo, że wszystko niby jest ok, to tutaj ta zewnętrzna krawędź, ona nam bardzo przeszkadza. Tak więc, bardzo ważna rzecz, jak już przekładam, to nie mogę tak, tylko tak. Zobaczcie tą różnicę. Albo mam pochylone kolano tu, albo je mocno, widzicie? To kolanem sobie redukuję i na środkowej części krawędzi może być wewnętrzna część krawędzi, bo ona docelowo tak będzie jechać, tak? Zobaczcie jeszcze raz, czyli moje przełożenie, hop. Widzieliście, jak mocno, super ugięte kolano, super ugięte kolano. Tu nie może być lekko ugięte, bo lekko ugięte mam teraz i od razu zewnętrzna krawędź. Jak chcę jechać przekładanką, hop, mocno ugiąłem to kolano, żeby mieć właśnie możliwość, hop, postawienia mojej rolki w ten sposób. Więc jak będziecie robić to kółeczko, mocne ugięcie kolana, żeby tu była środkowa część kółka stawiana, tak? W tym przełożeniu. Nie może być noga tak, musi nam ładnie stanąć. Hop. Ja już widzicie, trochę czasem zewnętrzną krawędź daję, bo ja sobie z niej płynnie wychodzę, ale macie się naprawdę super, super na tym skupić, żeby hop, mocno ciach, hop, ciach. Kluczowa rzecz to jest właśnie mocne ugięcie kolan, dzięki temu po prostu będzie Wam łatwiej i sami zauważycie, że później też dojdziecie do takiego momentu, że lekko zewnętrzna krawędź była, ale ładnie, płynnie potraficie z niej przejść. Na samym początku tylko i wyłącznie środkowa część krawędzi. Postaram się Wam tutaj pokazać. Hop, hop. Jeżeli oglądałeś wcześniejsze moje filmy, to wiesz, że jeden cykl przełożenia, hop, hop, jeden cykl, daje 2 odepchnięcia. Jest jakby odepchnięcie wewnętrzną krawędzią i zewnętrzną krawędzią, czyli under push, taki under push. O, to wygląda w ten sposób, zobaczcie, odepchnąłem się, położyłem, ale ta noga z tyłu mi się też miała odepchnąć. Do tego są odpowiednie ćwiczenia. Te ćwiczenia z kolei znajdziesz tylko i wyłącznie w moim kursie online na stronie, także zapraszam, jeżeli Cię interesuje lepsza przekładanka tyłem i po prostu więcej zaawansowanych technik, to zobacz w opisie filmu, znajdziesz link do tego kursu. W ten sposób, który Wam prezentuję, jak najbardziej nauczysz się przekładanki tyłem, będziesz potrafił przekładankę tyłem, tylko może Ci po prostu trochę dłużej zająć, zanim dojdziesz do takiego wysokiego poziomu, że ktoś zerknie i powie wow, profi, profi. Okej. Dodatkową kluczową rzeczą podczas wykonywania przekładanki tyłem jest to, aby później pochylać się do środka zakrętu, tak? Czyli nasze krawędzi powinny być korespondencyjnie, czyli razem, lekko znożycowane będą tak, o, w ten sposób, żeby były do kierunku zakrętu. Jak jadę w tą stronę, to muszą być pochylone w tą stronę, jak w drugą, zobaczcie, od razu zmieniłem ułożenie nóg, tak, do przełożenia i w ten sposób, jak będę jechał tu, tak, hop, hop, hop. Ta zmiana właśnie nóg to jest takie, to jest zrobienie nożyc sobie pod ten flip, tak, pod to przejście, ten cross, taki nóg. To jest bardzo istotna rzecz, ona też jest szerzej omawiana w kursie, w linku w opisie tego filmu. W porządku. Teraz co możesz robić dodatkowego, żeby sobie ułatwić i polepszać swoją przekładankę w jeździe tyłem? Przede wszystkim odwracamy jakby przekładankę przodem, tak? Odwracamy tak w taki uproszczony sposób, to tak po prostu robimy te rzeczy, które robiliśmy w przekładance do przodu. Czyli możesz robić ciężar ciała na nodze mojej prawej, bo jadę w prawo teraz, pozycja, a lewa noga robi półbeczkę. Tak? W ten sposób. To jest bardzo dobry też sposób, aby udoskonalić swoją przekładankę do tyłu. I teraz zobaczcie, moje nogi są znożycowane. Lewa noga pracuje jak półbeczka, czyli napędza mnie.
prawa noga na zewnętrznej krawędzi. Zobaczcie, ona ma większość mojego ciężaru ciała. To jest właśnie to, co nam często przeszkadza, że jest ciężar ciała na zewnętrznej krawędzi. To na początku jest uciążliwe. I teraz chwilę zatrzymam się, bo zaraz będę zasapany cały. I teraz, żeby ułatwić sobie to, rób sobie to na dużym kole. Ja robię na małym kółku tutaj, bo raz umiem, dwa musiałbym odjechać gdzieś daleko, nie ma sensu. Tutaj chodziło mi tylko o pokazanie samej techniki, jak to wygląda. Rób większe koło, dzięki czemu Twoja noga wewnątrz okręgu nie będzie musiała być tak mocno pochylona na zewnętrznej krawędzi, bo to jest trudne. Robiąc duże koło, może być niemal na środkowej części krawędzi. Tak? Wcale jej tam nie wyginam do zewnętrznej krawędzi. To jest takie płynne przejście. Jeżeli bardzo trudno masz zrobić korespondencyjne krawędzi, możesz mieć jedną, tak? Robisz duże koło. I co? Jak dochodzisz do tego? Robiąc stopniowo. Jak potencjometrem zmniejszasz, to tak zmniejszasz sobie zmniejszasz sobie koło. Jeżeli będziesz robić coraz mniejszy krąg, coraz mniejsze koło, to chcąc, nie chcąc, będziesz musiał przejść na zewnętrzną krawędź, czyli te krawędzi już będą ze sobą współpracować. Kolejna rzecz, lekkie pochylenie do środka zakrętu, czyli tutaj widzieliście moją pozycję, ale oprócz tego, jak robię już coraz mniejszy zakręt, to ja głowę wychylam trochę tu przed. Czubek mojej głowy jest tutaj przed moją nogą. Nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze. Zobaczcie. Postaram się to tak wyedytować, żeby było widać. Jestem pochylony w przód. Tak? Czyli lekko do środka zakrętu. Znowu, kto mnie ogląda, ten zna. Wyobraź sobie, że jedziesz na rowerze i robisz zakręt, więc pochylasz się do środka tego zakrętu. Tu jest to samo, tylko nie jedziemy na rowerze, tylko na rolkach, robiąc przekładankę w tył. Kolejne ćwiczenie, które możesz sobie zastosować i może Ci ułatwić wykonywanie przekładanki w tył, ponieważ jest to już taki zaawansowany stopień jazdy, więc po prostu możemy dojść, wyobrażamy sobie szczyt, na szczycie jest przekładanka tyłem i możemy dojść różnymi szlakami z różnej strony po prostu na ten sam szczyt. Więc jeżeli wcześniejsze metody po prostu Ci nie grały, to spróbuj sobie robić hulajnogę w tył po okręgu. Możesz zacząć hulajnogę w tył w linii prostej. Tak samo mogłeś zrobić to w linii prostej, jeżeli chodzi o półbeczkę. Jak najbardziej mogłeś to robić. Tak samo jeszcze raz odsyłam do przekładanki przodem. Tam jest to właśnie step by step bardzo dokładnie opowiedziane. Teraz już domniemam, że po prostu to potrafisz, więc trochę tak lecę na skróty. Ale tak, możesz robić w linii prostej, a co później znowu w okręgu. I znowu duże koło, aż stopniowo do małego. Pokażę, zobaczcie jak to wygląda. Czyli hop, hulajnoga, odpycham się, tak, podnoszę nogę. I hulajnoga tutaj już naprawdę pozwala się mocno rozpędzić, więc jeżeli Wasza prędkość podczas wykonywania tych okręgów, tych przejść, czy to w tym sposobie od razu na głęboką wodę, bo to bardzo często zdaje egzamin, jak nie zdaje egzamin, to robimy inne właśnie metody jak półbeczka, hulajnoga i za chwilę jeszcze pokażę. Jak za dużo masz prędkość i nie nadążasz już z tym przekładaniem, to po prostu nie rób znowu przełożenia, tak? Czyli tutaj robiłem hulajnogę, tak, lekkie nożyce, hulajnoga i teraz już mam dużą prędkość. Staram się w tej pozycji jechać. Przy dużym kole to będzie łatwiejsze. I co? Od razu traciłem prędkość, bo jeżeli oglądacie mnie, to wiecie, że większość zakrętów oprócz przekładanek właśnie większość zakrętów wytraca Waszą prędkość. Więc jak Wy przestaniecie robić push i odepchnięcia cały czas, czy to hulajnoga, półbeczka i tak dalej, to po prostu zaczniecie tracić prędkość i w ten sposób sobie to możecie robić. Kolejny krok, co później robić i to zarówno jak już robię półbeczkę po okręgu i jak robię hulajnogę po okręgu, robimy sobie tego crossa. Tego crossa tutaj też Wam jeszcze o jednej takiej fajnej rzeczy powiem. Mogę sobie również też na początku zrobić w linii prostej, zobaczcie, czyli beczka, półbeczka, hop, zajeżdżam. Widzicie ten cross? Nogi mi się rozjeżdżają, znaczy na zewnętrzne krawędzi, to jest ten cross. W linii prostej również sobie to poćwiczcie. Postaram się Wam pokazać. Czyli mam półbeczkę, zajeżdżam, tak?
Półbeczka, krosik taki. Ten kros nie musi być głęboki. Ważne, żeby sobie dojechać dotąd. Jeżeli masz z tym wybitny problem i bardzo trudno Ci to przychodzi, jaki jest inny motyw? Motyw jest taki, żebyś półbeczkę, zjazd nóg jak najbardziej równo do siebie, tak? I to jest Twój taki międzykroczek znowu, tak? Ułatwiający dojście do sumaryczne, ostateczne dojście później do tego krosa. Jak potrafię to w linii prostej, robię to w okręgu, czyli robię już półbeczkę, cross, półbeczka, cross. Dwie nogi mam ciągle na ziemi, tak? To jest ten taki bardziej figurowy przekładaniec. Zobaczcie, jak już mocno tutaj mam zewnętrzną krawędź, robię małe koło, Wy możecie robić to na większej. I bardzo ważna rzecz, taki tip, który się bardzo przydaje. Nie mam zaspawanej tej nogi postawnej. Zobaczcie, jak ja przekładam, to ona idzie do tyłu, robi tu mi miejsce, tak? Hop, miejsce, hop, miejsce, hop, idzie do tyłu, ucieka. Trochę tak, żeby łatwiej mi się było zmieścić z tą nogą, która zajeżdża, robi crossa. Tam jest oczywiście jeszcze przeniesienie ciężaru ciała, to wszystko w kursie zaawansowanym na stronie. I co teraz przy hulajnodze? Hulajnoga. Hop, w ten sposób. I jak już zrobiłem hulajnogę, spróbuję wolniej, żeby tak Wam nie uciekać po tym ekranie. Hop, dokładam tu, odkładam. Hop, dokładam, odkładam, tak? To jest taka hybryda tego, co robiliśmy na samym początku tych kroczków, tylko już w takiej konkretnej prędkości, bo hulajnoga w tył po okręgu, gdy mam krawędzi ze sobą razem pochylone, to już jest dosyć trudna sztuka i tego Ci życzę. Oczywiście, żeby sobie fajnie zrobić tą przekładankę w tył, możesz sobie wiele udogodnień robić, uproszczeń, takich, o których Ci pokazałem w linii prostej. Bardzo dobrze, jeżeli zobaczysz sobie właśnie, nawet jeżeli potrafisz przekładankę w przód, odśwież sobie, podlinkuję Ci gdzieś tutaj, chyba tu, tą przekładankę przodem, żebyś po prostu zobaczył jeszcze raz te same techniki, które możesz po prostu robić w identyczny sposób jadąc tyłem i one bardzo fajnie Ci pomogą w opanowaniu samej przekładanki. Teraz podsumujemy sobie wszystkie etapy i troszeczkę o błędach. Najczęstszym błędem jest to, że robicie zbyt szybko przekładankę tyłem. Trzeba najpierw fajnie opanować sobie ten przód, łatwiej nam będzie wtedy w tył i generalnie dobrze jest jechać, dobrze jeździć całkiem dobrze w tył, wtedy ta przekładanka bardzo naturalnie, szybko nam wychodzi. Gdy robisz to zbyt szybko, owszem, nauczysz się przekładanki, ale zajmie Ci wiele czasu więcej, a chcemy sobie szybciej osiągać pewne cele, i gwarantuję Ci, że jeżeli po prostu pójdziesz po schodkach i będziesz w odpowiednich miejscach kłaść nacisk na swoją naukę, na rozwój swoich umiejętności, to sumarycznie, jakbyś się później porównał 2-3 lata z taką nauką albo z taką, to po prostu z tą metodyczną będziesz znacznie bardziej kompletnym rolkarzem, lepszym. Co dalej? Przełożenie na zewnętrzną krawędź od razu, czyli nasze nogi tutaj ze sobą już nie chcą współgrać, tak? Nie chcą ze sobą współpracować, więc tutaj to przełożenie hop, bardzo mocno ugięte kolano. Od razu po przełożeniu przełożyłem ciężar na tą nogę, tak? Bo zobaczcie, tutaj mam ciężar na tej nodze, bo przekładam, od razu na tą nogę przełożyłem, tak? Od razu ciężar naprawdę bardzo szybko lawiruje z jednej nogi na drugą. Jest nawet takie uczucie upadania, bardzo często jakbym miał upaść, ale się tutaj na tej nodze łapię, tak? Na tej nodze się złapałem. Tutaj to przejście, ten krok musi być mega pewny. Kolejna sprawa, tutaj rotacja, zamykamy się na zakręt. Tutaj naprawdę ułatwcie sobie całą sprawę i patrzcie zawsze w kierunku, w którym podążacie, do środka zakrętu, żeby po prostu sobie ułatwić całość sprawy. Pozycja u góry jest mega istotna, to już jest 3. poziom, więc tutaj nie robimy jakby rotacji na samym końcu, możemy sobie od razu zrobić, po prostu będzie łatwiej, szybciej, bo samo przekładanie w tył jest już dosyć skomplikowaną techniką. I tak, tutaj, jeżeli chodzi o stronę dominującą i stronę gorszą, znowu powiem, że tak, jeżeli bardzo źle, bo tutaj niektórzy źle mnie interpretują, jeżeli Ci idzie mega źle, bardzo źle, tragicznie, na gorszą stronę, słabszą.
to rób tylko tą lepszą, później się zajmiemy tą słabszą, tak? Później się, ale uczciwie zajmij się później tą słabszą. Po prostu twój organizm łatwiej zaadaptuje, skopiuje te same czynności na drugą stronę, bo organizm już jest przyzwyczajony do pewnego rodzaju ruchu, sekwencji, koordynacji, więc po prostu szybciej, łatwiej, mniej się będziesz denerwować na tej gorszej stronie, niż gdybyś od razu robił lewo, prawo. Po prostu taka walka trochę z wiatrakami często jest i przez to też często ludzie rezygnują, bo jest tak jednak, że jak osiągniemy coś, to mamy takiego kopa, mentalnego powera i to jest mega potrzebne, mega ważne i ja właśnie w ten sposób zawsze uczę, żeby po prostu szybciej osiągnąć pewien cel, a dzięki temu mam ten mental power, kop taki bo głowa jest bardzo ważna generalnie w sporcie i na co dzień, więc wtedy zabieramy się za tą gorszą stronę. Ale jeżeli całkiem dobrze Ci wychodzą albo bardzo podobnie, bo na początku może Ci w ogóle nie wychodzić, ale bardzo podobnie dwie strony, to rób dwie strony. To jest jedno z tych ćwiczeń, które owszem, na przykład power slide'a 99% to wybieramy lepszą swoją nogę, no bo tak, to zrobi każdy człowiek, tak? Jak zapytasz się boksera, że powiesz mu, masz jedno uderzenie, 1 sekundę, żeby gościa znokautować, co, uderzy słabszą ręką? Absolutnie nie. Przylutuje Ci tą, którą ma dominującą. Także tutaj w ogóle się nie przejmuj tym, nie stresuj, że musisz mieć obydwie idealne. Nigdy tak nie będzie, ale tutaj jest też taka inna zasada, o niej mówię, że co by było, gdybyś kupił samochód, który skręca tylko w lewo? Trochę by było słabo, więc naprawdę power slide owszem możemy robić głównie na jedną stronę, drugą sobie później dla siebie, dla ogólnego swojego na przykład dla swoich ogólnych umiejętności możemy wtedy drugą stronę robić, bo zaczynają się wtedy kolejne jeszcze oczywiście hamowania. Natomiast tutaj zakręcanie to już musisz robić na dwie strony, tylko albo zaczynasz od jednej dominującej, a drugą się zajmiesz potem, albo nie jesteś pewien, wygląda na to, że bardzo masz podobne strony, to robisz dwie. Bo jeżeli są bardzo podobne, to robisz dwie. I tyle. Jeżeli nie wiesz, czy masz podobne, a bardzo często jesteśmy dla siebie zbyt samokrytyczni, mamy tendencję do samobiczowania się, więc nagraj się i wyślij mi filmik, ja Ci powiem, czy lewa i prawa strona są podobne, takie same. Albo po prostu zapytaj kogoś, słuchaj, powiedz mi, która strona lepiej wychodzi, która strona jest według Ciebie lepsza. Jeżeli ktoś powie, no delikatnie ta, albo nie widzę różnicy, to rób dwie strony, raz jedną, raz drugą, raz jedną, raz drugą. Dobra, bo znowu się rozgaduję. O błędach jeszcze, kolana super ugięte. Tutaj jest bardzo szybkie przeniesienie ciężaru ciała, tu już Wam o tym mówiłem, hop, hop. Bardzo szybkie przejście. Zresztą tak samo było podczas nauki, żeby sobie robić hop, hop i odpocząć trochę, tak, pojechać trochę w tym kierunku, w którym chcemy. Pamiętaj, że robimy zawsze koło. Pamiętaj, że robimy zawsze lekkie pochylenie się do wewnątrz koła. Zasada jak na rowerze albo na motorze, jak skręcasz się, pochylasz. Tutaj siły odśrodkowe się już kłaniają. W zależności oczywiście od tego, jak szybko jedziesz i jak wielkie koło robisz. Pamiętaj, że to teraz pięty są Twoimi kierownicami i będziesz jechać tyłem, więc Twój ciężar również powinien być mniej więcej teraz na środku, maks na drugim kółeczku, maksymalnie na drugim kółeczku. Lepiej go nawet trochę cofnąć, jeżeli chodzi o rozkład ciężaru Twojej stopy w rolce, nawet lepiej cofnąć trochę do tyłu, no bo sama jazda do tyłu będzie determinować pochylenie w przód. Mam nadzieję, że się kamera nie przewróci. No, w porządku. Zrobię. Ćwiczenie z gwiazdką dla każdego. Jedno przełożenie w prawo, jedno przełożenie w lewo. Czyli tutaj już te dwie strony jednak ze sobą muszą współpracować. To, o czym przed chwilą tak długo ględziłem, bardzo ważna rzecz. Pokażę i będziemy kończyć. Tutaj przekładanka. Jedna w tą stronę, jedna w tą stronę, jedna w tą stronę, tak? Oczywiście ja już te ruchy robię takie duże, bardzo mocne, natomiast na początku hop, jedna przekładanka, druga przekładanka, jedna przekładanka, druga przekładanka. Pamiętajcie, jadąc, ćwicząc przekładankę w tył, jedna z najważniejszych zasad podczas wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń w tył jest to, aby po prostu wiedzieć, co się dzieje za Tobą. Czyli od czasu do czasu zerknijcie. Dobrze, trzymam kciuki, moi kochani. Jeżeli podobał Wam się ten film, jeżeli Wam pomogłem w jakikolwiek sposób, bardzo proszę napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. To naprawdę mnie pobudza, zachęca i mobilizuje do kolejnych nagrywań, do kolejnych filmów, do kolejnych tutoriali. No i co, jeżeli macie jakieś sugestie, rzeczy, które można by było jeszcze właśnie dopowiedzieć do wykonywania, do nauki, które by mogły ułatwić, bądź po prostu uzupełnić całą tą wiedzę, wpiszcie w komentarzach. Ludzie to naprawdę czytają
I bardzo fajne informacje można stamtąd wyciągnąć, dzięki czemu ten kurs staje się dzięki Wam jeszcze pełniejszy, jeszcze bardziej konkretny, jeszcze bardziej kompletny i fajny. Także dzięki Wam trzymam kciuki. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!